Dzień w Krakowie zaczynamy od klasyka, czyli jesteśmy na porannym Kazimierzu i zaraz sobie tutaj elegancko wsuniemy śniadanko w jednej z bardziej popularnych knajp śniadaniowych i nie tylko, Bistro Bazar. Śniadanko zjedzone, możemy zacząć eksplorację Kazimierza. Zaczniemy od takiej mojej w tej chwili aktualnie ulubionej knajpy. Zapraszam Was do Hevre. To jest pomieszczenie, przestrzeń wyjątkowa, ponieważ nie dość, że mamy tutaj fantastyczną, taką dużą salę. To jest dawna żydowska świątynia. To jeszcze oprócz tego mamy tutaj, patrzcie, co tu się dzieje. Open Ice Point, czyli taki bardzo mój spot. Miejsce, z którego operujemy na co dzień z naszą filozofią ekonomii wartości. Open Ice Economy ma tu taki swój kazimierski dom. Żegnamy się z Hevre, do którego Was zapraszam. Najlepiej odwiedzić to miejsce osobiście, posiedzieć sobie w nim w gwarze przy fajnej muzyce. Zbliżamy się teraz do Placu Nowego. Plac Nowy to serce Kazimierza, no jedno z kilku, bo tutaj jest kilka równorzędnych takich punktów spotkań. Takim najbardziej charakterystycznym elementem Placu Nowego jest tak zwany okrąglak, czyli to, co się znajduje za mną. Okrąglak, no można powiedzieć, że na całym świecie słynie ze swoich zapiekanek, o których tutaj wszędzie można w każdym prawie okienku okrąglaka kupić te zapiekanki krakowskie. No miejscowi, tacy bardziej zorientowani, zdradzą Wam pewnie chętnie, że te zapiekanki to są trochę takie na wyrost kultowe, no bo to jest taki raczej nie najwyższej jakości fast food. Teraz przejdźmy na przednią kamerę. Plac Nowy kręci się wokół okrąglaka. My teraz sobie wejdźmy do środka. Mało kto wchodzi do środka. Tu kiedyś była miejska jadka, a dzisiaj mamy takie fajne wnętrze, które jeszcze szuka dla siebie finalnego pomysłu. Tutaj jest i z jednej strony mnóstwo różnych takich tradycji handlowych, które na szczęście są żywe i bez przerwy odbywają się tu różnego rodzaju kiermasze, jarmarki i tak dalej. No a jednocześnie dookoła jest całe mnóstwo knajp. Na czele na przykład między innymi ze słynną, kultową, jedną z najstarszych na nowożytnym Kazimierzu Alchemią, do której nawet wejdziemy do środka, bo Alchemia no to jest klasa sama dla siebie i jakby wnętrze z całą pewnością broni się samo. Jedną z najbardziej znanych takich specjalności alchemicznych jest przejście przez szafę. I to przejście przez szafę dla mnie jest trochę symbolem Kazimierza, takim przejściem do innego świata. Zrobimy teraz taką rundkę dookoła Placu Nowego. Alchemię zostawiamy za moimi plecami. Teraz przechodzimy koło równie kultowych kazimierskich kolorów. Kolory były w forpoczcie zmian, ponieważ musicie wiedzieć, że 20 parę lat temu, kiedy ja się przywitałem jako mieszkaniec tej dzielnicy z Kazimierzem, była to dzielnica całkowicie zrujnowana, bandycka, żulerska, pozbawiona turystów, no może za wyjątkiem ulicy Szerokiej, która chyba zawsze była turystycznie aktywna, no bo ta niesamowitość Kazimierza przebijała się nawet za komuny. Natomiast musimy mieć świadomość, że podczas II wojny światowej ludność z tego miejsca zniknęła i to zniknięcie nie było takie, że po prostu poddano mieszkańców wywózce bezpośrednio gdzieś tam do jakiegoś bardziej znanego Auschwitz, tylko niestety oni zostali przesiedleni do getta, które dzisiaj odwiedzimy na Podgórzu. A teraz mijamy szczególnie istotne dla Kazimierza miejsce, czyli to za mną, to Zinger. I w Zingerze też musimy
zobaczyć, jak wygląda wnętrze. Zinger jest taki szczególny. No, szczególność Zingera wynika przede wszystkim z tego, że Zinger był pierwszy. I wiele lat temu, 20 kilka lat temu, w tym pomieszczeniu, tu na końcu, stało łóżko sprężynowe, takie starodawne, o którym za chwilę dopowiem kilka słów. Natomiast ta pierwszość Zingera, poza tym, że Zinger wymyślił swój symbol, jakim jest stolik zbudowany na bazie maszyn do szycia marki, kultowej marki Zinger właśnie. No więc zasuwając po tych kazimierskich ulicach, dokończę historię łóżka ze sprężynami. Otóż wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach bandyterka na Kazimierzu była tak rozwinięta, że jeżeli się zasiedzieliśmy tu w tej knajpie, to zamykaliśmy te okiennice po zmroku. No i już niestety musieliśmy nocować w Zingerze, ponieważ przemieszczenie się z niego było zbyt niebezpieczne. W związku z tym nocowaliśmy na tym łóżku tam z tyłu sklepu, jakby to powiedział wielbiciel kultowego starego kabaretu Zenona Laskowika i Bogdana Smolenia, z tyłu sklepu właśnie. No i tu mamy kolejne klasyczne kazimierskie skrzyżowanie. Ta dzielnica jest wspaniała, ponieważ ona jest w taki bardzo wyrazisty sposób inna od reszty Krakowa. I w ten wspomniany wcześniej przeze mnie The Best Walking Distance, który wymyśliliśmy 20 parę lat temu jako taka próbę uchwycenia niezwykłości całego Krakowa, który historycznie jest tak zwanym wielomiastem, to znaczy pierwotnie królewskie miasto Kraków było zupełnie odrębnym tworem, zupełnie oddzielny był Kazimierz właśnie i co już trochę mniej ludzi czai, jeszcze bardziej odrębnym miastem było Podgórze, które dzisiaj przez większość ludzi jest uważane za po prostu taką dzielnicę. A to było zupełnie od czapy zupełnie inaczej skonstruowane, powstałe miasto. Pojedziemy tam na rowerze za chwilę, ponieważ Podgórze powstawało w czasach, kiedy na Wiśle była granica cesarstwa. Kraków był wtedy Republiką Krakowską, oddzielnym, niepodległym do pewnego stopnia tworem. I Podgórze było budowane niejako w opozycji do Krakowa. I z tego właśnie poskładaliśmy, pisząc pierwszą strategię Krakowa, tak zwane one sentence strategy, czyli strategię mieszczącą się w jednym zdaniu, a brzmiało ono The Best Walking Distance i było po prostu obserwacją taką, że w momencie, kiedy z dworca przejdziecie sobie na rynek krakowskiego Starego Miasta, a następnie ulicą Grodzką, czyli tak zwanym traktem królewskim, drogą królewską, udacie się później dalej w kierunku Wawelu, później wbijecie na ulicę Stradom, tam gdzie kiedyś były mury obronne Krakowa. Tutaj kolejny rewir food truckowy. Jest ich tutaj kilka. Tak jak kilka rewirów food truckowych, tak knajp są setki, a mówię o Kazimierzu samym. Natomiast w skali Krakowa tysiące. To jest najbardziej knajpowe miasto od wielu, wielu lat. To zresztą spowodowało moją osobiście decyzję o tym, żeby tu zamieszkać. Dzień dobry. Skoczę. A teraz przechodzimy przez ulicę Krokodyli, która jest takim super fajnym, tajnym przejściem. Znaczy tajnym to no nie jest, bo jest popularne. Tajne przejście na ulicę Szeroką. My jesteśmy na ulicy Szerokiej. To jest właśnie ta ulica, o której mówiłem, jako tej super klasycznej, na której turyści byli zawsze, nawet w latach 80. tutaj można było siąść w knajpie. Tej tutaj za mną. Ona chyba jest najstarsza, to jest Ariel. Tak, tu jest Ariel, przepraszam. Tu jest Ariel, najstarsza knajpa chyba na Szerokiej. Przynajmniej w mojej świadomości.
No i co? I mamy tutaj kolejne serce dzielnicy Kazimierz. Z tyłu stara synagoga, jedna z kilku tutaj świetnie zachowanych i dostępnych do zwiedzania. Posterunek policji też całkiem kultowy, bo to jest ten posterunek, który grał w filmie Vinci Juliusza Machulskiego. Tutaj Marcin Dorociński przesłuchiwał głównego bohatera i tam próbował stąd kontrolować. Z jakim skutkiem, no to widzowie filmu dobrze wiedzą. A my jesteśmy już przy kolejnej świątyni. Tędy wchodzi się na cmentarz żydowski, bardzo piękny, który z racji pojemności naszego nagrania nie będziemy teraz go odwiedzali, ale za tym murem on się czai, czeka na was. Jest jak tajemniczy ogród. Przemierzamy kolejne skrzyżowania. Przed chwilą widzieliśmy u końca poprzedniego ujęcia jedno z najfajniejszych knajp na śniadania, Muhabet, a tutaj mamy miejsce, w którym jest Centrum Pomocy w kontekście wojny w Ukrainie. Obok jedna z kluczowych kazimierskich synagog. To trochę daje poczuć, jak tutaj się gęsto to wszystko układa tuż obok siebie, przeplata. Wielokulturowość historyczna Krakowa, ona dzisiaj jest zupełnie inną wielokulturowością, bo dzisiejszy Kraków wielokulturowy to Kraków turystów z całego świata, a od kilku lat również masowo przeprowadzających się do Krakowa do pracy ekspatów, mieszkańców Europy Zachodniej, coraz tłumniej podejmujących decyzję o tym, żeby w Krakowie zamieszkać. I powiem wam, że w ciągu ostatnich 3-4 lat, po pandemii zwłaszcza, w ramach takiego dość poważnego ruchu migracyjnego do Krakowa przybyły dziesiątki tysięcy, najczęściej młodych Włochów, Hiszpanów. I my mamy tutaj zupełnie nową społeczność, taką właśnie bardzo, bardzo międzynarodową, światową, mówiącą w wielu językach. Wielu z nich mieszka właśnie na Kazimierzu. Część z tych nowych mieszkańców wyparło z fragmentów tej przestrzeni problem, jakim były mieszkania w Airbnb w wynajmie krótkoterminowym. No i dzielnica mocno odżyła w ciągu ostatnich lat i miejmy nadzieję, że będzie to proces, który będzie trwałym zjawiskiem. Czas zmienić dzielnicę, także powoli się będziemy żegnali z porannym Kazimierzem. Tutaj sobie przejedziemy przez kolejny fajny taki kawałek tej dzielnicy. Kiedyś tu było bardzo pusto, bo Kazimierz się rozkręcał od Szerokiej, która jako pierwsza była ożywioną częścią dzielnicy i taką bardziej cywilizowaną. Potem rozwinął się Plac Nowy i okolice. No a potem ewolucyjnie się ten cały klimat krakowski rozwijał w kierunku Placu Wolnica właśnie, przez tą ulicę, którą teraz przemierzamy, czyli ulicę Mostową. A Mostowa, jak sama nazwa wskazuje, i możecie się tego domyślić, już po Sławkowskiej i kilku innych refleksjach dotyczących nazewnictwa ulic, no Mostowa musiała prowadzić do mostu. Przy czym, kiedy ja zaczynałem pracę z Krakowem, pisząc jego pierwszą strategię i kiedy wymyślaliśmy rewitalizację dzielnicy Kazimierz, żadnego mostu w tym miejscu jeszcze nie było. No i właśnie wtedy, 20 lat temu, wymyśliliśmy, że chcielibyśmy tu zbudować kładkę pieszo-rowerową. I tak powstała ona, czyli to, co w tej chwili jest przed wami. Kładka pieszczotliwie w Krakowie nazywana kładką Bernatka.
Kładka, która stała się czynnikiem niewiarygodnie miastotwórczym. No takie zresztą było nasze założenie, ponieważ w dawnych czasach był tu most cesarski, ale potem go rozwaliła historia. No i to spowodowało, że mogliśmy wymyślić sobie kładkę pieszo-rowerową, kładkę Bernatkę. Tak mawiają na nią lokalesi. Tak naprawdę to powinna nazywać się kładką ojca Bernatka. To jest jakby postać historyczna tutaj powiązana z tą częścią miasta, bardzo mocną. No ale kolokwialnie na co dzień kładka Bernatka. Ta kładka jest o tyle niezwykłym przedsięwzięciem, że na początku była, no nazwijmy to delikatnie, niezrozumiana przez mieszkańców. Ludzie nie wiedzieli, po co kładka dla pieszych i dla rowerów. Ale potem okazało się, że kładka Bernatka to jest tak zwany game changer. Przewidywania, przeczucia były trafione, to znaczy kładka Bernatka uruchomiła potężny ruch pomiędzy Kazimierzem i Podgórzem i tak naprawdę dzięki niej wystartowała dzielnica, która wcześniej, no powiedzmy sobie tak delikatnie, no była w podobnej formie jak Kazimierz 30 lat wcześniej. Moi drodzy, Krikoteka. Próbujemy sobie do niej takim wąskim, betonowym wjazdem, ale daje radę rower. O, i podjeżdżamy sobie pod taką architekturę współczesną, bo fajnie jak są zabytki, ale jeszcze fajniej jest jak z zabytkami gada właśnie architektura nowoczesna. To jest Krikoteka. Krikoteka, czyli miejsce, jak sama nazwa wskazuje, poświęcona Tadeuszowi Kantorowi i jego teatralnym eksperymentom. Jest tutaj w środku fajna bardzo wystawa stała, warto ją zobaczyć. No my pędzimy teraz dalej w poszukiwaniu klimacików, smaczków składających się na duszę Podgórza. Obiecałem, że Was zapoznam, moi drodzy. Przed Wami pan prezydent Juliusz Leo. Człowiek, który stworzył ideę w ogóle połączenia miasta Podgórza, które od jakiegoś czasu staram się Wam pokazać. Tu zresztą widać, o proszę bardzo, nie tylko Juliusz Leo, ale również klasyka, czyli szpanujące Ferrari na ulicy Nadwiślańskiej, bo to też jest fragment naszej podgórskiej rzeczywistości. Natomiast wróćmy do tego, co historycznie istotne, czyli planu połączenia Krakowa, Podgórza, Kazimierza, Dębniki również wchodziły w grę. Cała okolica stała się dzisiejszą metropolią dzięki temu panu i było to ponad 100 lat temu, a dokładnie on prezydentem był tutaj, mamy to napisane, od 904 do 918 roku. No i dzięki niemu możemy się cieszyć dzisiaj takim miastem, jakim cieszymy się w tym odcinku vloga City Break for Advanced. Dziś jesteśmy w wielomieście szczególnym, ponieważ umożliwiającym podziwianie bardzo zróżnicowanej architektury. Tam na samym początku naszej historii mieliśmy gotyk i renesans krakowski, potem no, mieszankę stylów z różnych epok, ale w dzielnicy żydowskiej. Tutaj zobaczcie, jest jeszcze inaczej, dominują jednopiętrowe kamienice takiej cesarskiej trochę prowincji, ale nie tylko, bo są też kamienice wypasione z wieżyczkami, takie demonstracyjne. Trochę to przypomina sytuację z Bielska-Białej, gdzie budynki mówiły tym z drugiej strony rzeki, co o nich myślą. Podgórze zostało zbudowane po drugiej stronie Wisły, bo Wisła miała kilka odnóg w tamtych czasach, więc ta, która oddzielała Kazimierz od Krakowa, była kolejną w stosunku do tej, którą mijamy w tym momencie. Po drugiej stronie tej odnogi Wisły cesarz kazał zbudować miasto będące, zresztą o tym zacząłem mówić, miasto będące w jakiejś takiej opozycji do Krakowa, wówczas niezależnego i nie będącego składnikiem cesarstwa. Dopiero później został wchłonięty podczas kolejnych rozbiorowych akcji. No i rynek podgórski, tutaj kiedyś był ratusz. Cesarskie miasto miało zupełnie inny charakter niż Kraków i Kazimierz. Było miastem przemysłowym, bardzo nowoczesnym. Tu od razu była elektrownia. Zresztą elektrownia oryginalnie mieściła się w tym budynku, w którym dzisiaj jest Krikoteka, którą przed chwilą odwiedziliśmy.
Jako że Podgórze, jak sama nazwa znowu wskazuje, leży pod górą, były tutaj kamieniołomy, wydobywano różne surowce potrzebne do produkcji chemicznej, między innymi słynne zakłady Solvaja nieopodal. Charakter Podgórza powodował, że ono było inne. Tu było oświetlenie elektryczne, jeździły tramwaje. W tym czasie po drugiej stronie w Krakowie jeszcze się kaganki świeciły w oknach. Miejsce dla Podgórza i naszej opowieści, ponieważ są takie schodki. I te schodki, słuchajcie, one pokazują bardzo istotną cechę tej części Krakowa. To znaczy, ona jest położona na bardzo dużym spadku i ma całkiem spore przewyższenie. Tutaj zaraz zobaczymy drugą część schodków. O, to są kolorowe schodki, na których tam zresztą widać, że Państwo, którzy wchodzą, Panie, które wchodzą, sobie czytają cytaty. Na każdym stopniu tych schodów jest cytat literacki. Fajny. No ja tam teraz z rowerem nie wbiję, ale z drugiej strony właściwie to w sumie czemu nie. Odstawię rower i zobaczymy cytaty. I z cytatami, no też troszkę się niestety zacierają. Trzeba będzie interweniować gdzie trzeba w mieście, żeby to odmalować znowu, ale są świetne, tak czy siak, kocham to miejsce. I zaraz opowiem więcej o perspektywie schodków i przewyższeń. Jeden z najpiękniejszych domów, willi krakowskich, przynajmniej w moim subiektywnym mniemaniu. Wyjechaliśmy sobie, czego nie filmowałem, bo po bruku bardzo trzęsło, na górę Podgórza i teraz powoli sobie zasmakujemy takiej wyższej części Krakowa. To jest Park Bednarskiego. Fajna historia też, ciekawa, bo kiedyś był tutaj kamieniołom, a później słynny podgórski patriota właśnie o nazwisku Bednarski założył tutaj park. No i po wielkości drzew można sobie mniej więcej wyobrazić, że było to właśnie jakieś 100 lat temu, no bo zdążyły już sobie urosnąć, bo kiedyś były sadzone zupełnie takie maluszki, tutaj nie było żadnego starodrzewu. To wszystko jest dawne wyrobisko kamieniołomu właśnie. No dzisiaj jeden z ładniejszych miejsc dla mieszkańców i fajna pamiątka po Bednarskim, który kiedy przyłączono przez wspomnianego przeze mnie już prezydenta Juliusza Leo, on wymyślił projekt Wielkiego Krakowa, w ramach którego do Krakowa przyłączono miasta leżące dookoła i miejscowości, bo były to również miejscowości takie jak Krowodrza na przykład, albo Kleparz, czy też na przykład Dębniki. Więc Juliusz Leo przyłączał również Podgórze i oburzony Bednarski wraz z mieszkańcami Podgórza chadzali po mszy w niedzielę na podgórskie spacery, które polegały na tym, że po mszy brało się żonę pod rękę i szło się na spacer na most Piłsudskiego, który łączył właśnie Podgórze z Krakowem. I ostentacyjnie pośrodku mostu pary z Podgórza zawracały, w ten sposób protestując przeciwko przyłączeniu ich pięknego Podgórza do tego tradycyjnego, staroświeckiego, konserwatywnego Krakowa. Pięknie ćwierkają ptaszki, ludzie przychodzą tutaj wyprowadzać psy, ale ja nie przyszedłem Wam opowiadać tutaj o psach na spacerach, tylko pokazać Wam najstarszą świątynię w Polsce, o której no to mało kto wie, mało kto o niej pamięta. Ten kościółek tutaj, który widzicie, malutki, prawdopodobnie był pierwszy z wszystkich. Jeszcze prawdopodobnie przed rokiem 1000 tu stał, ja to zaraz zweryfikuję w internecie i Wam dopowiem. A tu w tej zieleni po prawej stronie kryje się fort świętego Benedykta, do którego ja spróbuję podjechać. Fort jest za bardzo zarośnięty, żebyśmy go mogli zobaczyć, więc polecam zerknąć w internecie na jego zdjęcie. A my pędzimy szybko teraz do Kopca Kraka.
No, troszeczkę się zdyszałem, ale patrzcie, co się dzieje. Wyleźliśmy na sam czubek kopca i jak to mawiają, mamy to. A więc tak, tutaj na pierwszym planie wieża telewizyjna, ale to nie ona jest tutaj kluczowa, tylko to, co jest po lewej stronie za nią. To jest klasztor benedyktynów na Bielanach, tam gdzie byliśmy wczoraj. Kopiec Piłsudskiego to jest ten taki pypek wystający, malutki, a teraz w ośrodku mamy kopiec Kościuszki. No i tu się zaczyna oglądanie Krakowa na wypasie. Wawel. Kościół, który jest trochę, to jest klasztor na Skałce. To jest kościół na Podgórzu, który przed chwilą minęliśmy, tutaj na bliższym planie. No i co? Tu mamy... O, a tu wjechał Kazimierz i to trochę pokazuje, jakie tu są rozległości. Nacieszyliśmy się widoczkami i teraz sobie zlecimy, zejdziemy szybciutko na dół kopca Kraka. Ja Wam dokończę opowieść o Żydach z Kazimierza i o tym kopcu, na którym teraz jesteśmy. Otóż Niemcy podczas II wojny założyli w Podgórzu getto. Pojedziemy za chwilę na plac bohaterów getta, do którego przesiedlali Żydów z Kazimierza, ponieważ w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, mieścił się obóz pracy KL Płaszów, obóz koncentracyjny, i przemieszczani do getta na Podgórzu Żydzi pracowali tutaj w zakładach różnych przemysłowych, których na Podgórzu historycznie, jak już wiemy, było całkiem sporo. Bardzo wielu z nich tu zginęło, dlatego cały ten obszar za mną to jest ogromny obszar zielony. Nic tutaj się nie dzieje, ponieważ to jest miejsce pamięci. Co pokazuje, jak wiele różnych warstw historii się tutaj na siebie nakłada. I tych bardzo smutnych, i tych bardzo miłych. Kopiec Krakusa, który się tu wznosi nad nami. Właśnie byliśmy na jego czubku, teraz jesteśmy u jego podnóża. Bardzo stara historia. Słuchajcie, jak archeologowie, jak były archeologiczne badania tego kopca, częściowo go rozkopano, okazało się, że w środku jest rdzeń z pni dębu, prawdopodobnie z VIII wieku naszej ery. To było miejsce, jedno z ważniejszych miejsc kultu prasłowian. Świetnie jest historia Podgórza opowiedziana w Muzeum Historii Podgórza, które jest koło tej łącznicy kolejowej, którą przed chwilą Wam pokazywałem z góry. Warto tam sobie zajść i poświęcić godzinę na taką kompletną opowieść o tym mieście i dzisiaj dzielnicy Wielomiasta Kraków. Wyobraźcie sobie, że tutaj na tym czubku w oryginale jeszcze całkiem niedawno, jakieś 200-300 lat temu, rósł olbrzymi, wielki, święty dąb. No więc ten kopiec z takim dębem wielgachnym na samym czubku musiał robić niesamowite wrażenie. Zachowało się parę obrazów, które przedstawiają tam ten czas. Fajnie jest tutaj przyjść, rozłożyć się na kocyku, nagapić się na to miasto na spokojnie. Bardzo dużo ludzi tu przychodzi właśnie na taki piknik. Oczywiście wiemy wszyscy, że to, co na wideo, to nie oddaje rzeczywistości. To trzeba zobaczyć na własne oczy, bo ta szklana szybka, ona nas trochę separuje od jednak jest prawda czasu i prawda ekranu, prawda? Więc zachęcam do odwiedzin na żywo. No po to zresztą kręcimy City Break for Advanced, żeby Was zachęcić do tego, żeby te miasta osobiście odwiedzać, bo wyposażeni w tą wiedzę, którą ja staram się tu gromadzić na potrzeby tego naszego vloga, no jakby chodzi o otwieranie oczu, chodzi o to, żebyśmy mieli open eyes, nie tylko open eyes economy, ale też open eyes dla tych miast, taką uważność, takie spojrzenie, które powoduje, że można je głębiej odczytywać, że można się w nie mocniej wgryźć, no i po prostu lepiej je zrozumieć. Teraz słuchajcie, byliśmy pod kopcem. Tych kopców w Krakowie, jak wiemy, są 4 w ogóle. Jeszcze jest kopiec Wandy, oprócz tych, które widzieliśmy. Ale tam chyba dzisiaj nie zdążymy. Ale zdążymy gdzie indziej. A to jest dawny mur getta. Fragment się zachował. Tak wyglądało
wyglądało ogrodzenie, które separowało getto od reszty Krakowa. Za chwilę o nim więcej na placu Bohaterów Getta. W tym momencie znaleźliśmy się zgodnie z planem, na placu Bohaterów Getta. Ten plac jest w całości upamiętnieniem naszych sąsiadów sprzed 70 lat. Żydów, którzy mieszkali w liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób razem z Polakami w Krakowie, na Podgórzu, przede wszystkim oczywiście na Kazimierzu. Dzisiaj wspominają ich te puste krzesła i też nasza pamięć, taka prawdziwa, autentyczna, naturalna pamięć, która nie tylko w tym tutaj muzeum, które nazywa się Apteka pod Orłem, to jest apteka, w której prowadzono podziemną działalność wspierającą przetrzymywanych w getcie Żydów. Ale w Krakowie jest też taka autentyczna pamięć o tym wszystkim ludzi, którzy chyba tak jak ja tęsknią za tymi ludźmi, którzy powinni na tych krzesłach dzisiaj siedzieć i też tęsknią za takim byciem razem we wspólnocie multikulturowej, bo to nie były tylko te dwie kultury oczywiście kiedyś w Polsce. No dzisiaj, tak jak już mówiłem, ten nowoczesny Kraków zaczyna przypominać znowu taką różnorodną, fajną tkankę. Wtedy to było, pamiętajmy o tym, prawie 1000 lat bycie razem, bo Żydzi w Polsce mieszkają od prawie niepamiętnych czasów. Pierwsi przybyli tu Radanici, czyli Żydzi z kalifatu kordobańskiego, jeszcze prawdopodobnie na przełomie VIII-IX wieku. Na początku nas odwiedzali, a potem osiedli tu i w Polsce było ich najwięcej. To tutaj znaleźli bezpieczną przystań. Z wszystkich innych krajów w Europie ich przeganiano. Żyliśmy razem 1000 lat i fajnie byłoby mieć taką narrację nie tylko o Holokauście, nie tylko o tym, co działo się podczas wojny, tylko przez te setki lat, zwłaszcza za Jagiellonów, kiedy Żydzi byli współtwórcami polskiego Złotego Wieku, ponieważ umieli czytać i pisać. W odcinku drugim o Krakowie przespacerowaliśmy się przez Kazimierz i Podgórze. Niezwykle istotne składniki dzisiejszej duszy Krakowa, dwa odrębne kiedyś miasta, bardzo różne. I to one jakby budują całokształt wrażenia, które nazwaliśmy The Best Walking Distance. Bez tych dodatkowych składników sam Kraków, ten pierwotny, nie byłby tym, czym jest dzisiaj, z całą pewnością, unikatem na skalę światową. Ale w części trzeciej przychodzi właśnie czas na ten Kraków wyjściowy, czyli Stare Miasto z rynkiem i okolicami. Ale nie tylko, będzie też kilka innych miejsc, dlatego koniecznie obejrzyjcie odcinek trzeci krakowski w serii City Break for Advanced. Na tym etapie, kiedy próbujemy rozkręcić promocję kanału i odcinków, bardzo zwracam się do Was z bardzo dużą prośbą o lajkowanie i subskrybowanie. Klikajcie suby, dawajcie lajki, bo chcemy teraz rozbujać tą łajbę. Zaczynamy wchodzić w taką fazę krytyczną produkcji dużej ilości odcinków już za granicą i chcemy, żeby cała ta nasza inicjatywa teraz szybko się rozwinęła. Przypominam, że w każdy piątek wrzucamy nowy odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odsłonach.